Mamy dylemat, moi drodzy, bo jak wynika z waszych komentarzy pod wieloma materiałami, to nie bardzo chcecie oglądać na karoserii testy samochodów elektrycznych. Z drugiej strony producenci coraz bardziej ograniczają gamę samochodów spalinowych. Albo tną całe modele, albo gamę silnikową. No i co my mamy zrobić? No, wszystko co nam pozostaje, to pokazywać wam odgrzewane kotlety. Chociaż pamiętajcie, że czasami są takie obiady, które na drugi dzień smakują lepiej niż pierwszego. I mamy nadzieję, że takim samochodem jest Toyota Highlander w kolorze jarmużu. Tak, zgadza się, to auto już gościło na karoserii jakieś 3-4 lata temu i świetnie obejrzał się ten materiał. Oczywiście nie pokazujemy wam takiego samego Highlandera jak te 3 czy 4 lata temu. Tamten był bordowy, a ten ma nowy kolor, który nazywa się Cypress Green. Oprócz tego oczywiście kilka innych zmian, o których wam później powiemy i które wam pokażemy. Natomiast nie zmieniło się jedno. I tu też się to nie zmieniło. No można było przy okazji tych liftingów jednak troszeczkę więcej tutaj materiałów wygłuszeniowych zastosować, ewentualnie troszkę grubszą tę firankę tutaj zrobić. Reflektory pozostały takie same, ale dostały pakiet black w środku, można by powiedzieć, czyli zostały przyciemnione w środku i auto zdecydowanie więcej ma czarnych elementów, troszkę inny grill i więcej właśnie takich rzeczy jak choćby ten słupek A, który jest czarny i generalnie srebrnych elementów niewiele tutaj znajdziecie. W zasadzie jest tylko tutaj w wersji Executive srebrna ta dolna listwa przy szybach. Co ciekawe, jak sobie na niego spojrzycie z boku, to ma bardzo dużo nawiązań, wiecie do jakiego samochodu? Do Toyoty Supry. Nie, i to wcale nie jest żart. Te auta projektował ten sam człowiek i wskazuje na to choćby całe to przetłoczenie, które niemal identyczne jest w Suprze. Na drzwiach ciągnące się przez błotnik, tutaj nad błotnikiem. Identyczne jest to przetłoczenie. Jak zerkniecie sobie na tylną szybę, to ta w Suprze jest taka króciutka, malutka za przednią szybą w drzwiach, ale też ma identyczny kształt. W dodatku, jak zerkniecie na niego z boku, to widzicie, że jest dosyć długi ten przód w stosunku do całej budy nadwozia. Samochód pod względem wymiarów nie zmienił się wcale. Nadal to jest 5 metrów bez 34 mm. Rozstaw osi to nadal 285 cm. Na szerokość to nadal 2 metry bez 7 cm, czyli 193 cm i 1,75 m wysokości, a to wszystko przy 2 tonach masy. Nie zmieniło się też to, co jest pod maską. Dual Force, tak to nazywa Toyota. Zobaczcie, jak nisko jest osadzony ten silnik. 4-cylindrowy, ustawiony poprzecznie. 2,5 litra, wolno ssący, skromne 190 koni mechanicznych i żenujące jak na takiego kolosa 230 parę newtonometrów. Ale oczywiście nie sam spaliniak napędza ten samochód, tylko oprócz niego tutaj wsadzono też silnik elektryczny, który ma 182 konie i grubo powyżej 200 newtonometrów, bliżej 300. I wspólnie oczywiście one nie generują nam 370 koni i ponad 500 Nm, tylko moc systemowa całego układu to 248 koni mechanicznych. Oprócz tych 248 koni mechanicznych mamy też jeszcze tutaj dodatkowe 52 konie mechaniczne. 52 i ponad 200 Nm, 211 dokładnie i Toyota twierdzi, że to jest AWDI, świetny napęd na 4 koła, tu do 80% momentu obrotowego może trafiać. Żeby z tyłu było 80% momentu obrotowego, to z przodu musi być raptem 20%, czyli moc silnika spalinowego i elektrycznego tych z przodu odpowiedzialnych za napędzanie przedniej osi muszą zostać mocno ograniczone. Więc wtedy tutaj macie 52 konie mechaniczne rzeczywiście, ale z przodu jest ich raptem ze 20 może. W ramach liftingu pięknie nie zmieniło się też to. Bardzo ładnie wystająca rura układu wydechowego schowana pod tylnym wahaczem. Widzicie, jak ślicznie? Pięknie to poprowadzono, prawda? Naprawdę estetycznie. Natomiast plus za to, że mamy koło zapasowe tutaj w tym miejscu. Porządne, solidne, to jest niby dojazdówka, ale ma bardzo duży rozmiar. Spare tire. I co? I mamy tu gdzieś ograniczenie, nawet nie widać, żeby było ograniczenie. Wada oczywiście takiego rozwiązania jest taka, że to koło zapasowe cały czas będzie brudne, urąbane i odkręca się je z poziomu bagażnika, więc i tak jak będziecie chcieli je wyjąć, to będziecie musieli otworzyć bagażnik. Proszę, tutaj sprytny schoweczek pod podłogą, w którym możecie umieścić sobie na przykład roletkę bagażnika w momencie, kiedy macie postawione wszystkie fotele, bo Highlander jest wyłącznie w wersji
Jest. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby to wyjąć. O, proszę. To jak wyjmiecie, to tutaj macie, o, lewarek. No chodź tu. Kurna, i gdzie jest ta śrubka do tego koła zapasowego? To co? To? Nie, to nie to. Jeżeli wiecie, w jaki sposób wyjmuje się koło zapasowe w Highlanderze, to piszcie w komentarzach. W opcjach w Toyocie macie naprawdę fajne akcesoria. Do tego stopnia fajne, że ta mata podłogowa jest zrobiona w taki sposób, że jak widzicie, tu ma taką harmonijkę i w momencie, kiedy chcecie postawić tylne fotele, to ta harmonijka się zwija, a ta część jest też zabezpieczona wykładziną taką dodatkową. Więc za to plus, minus, nie, o, to jeszcze można przewlec tutaj, o, i o, teraz łatwiej ten trzeci rząd jest postawić, nie jest elektryczny, tylko trzeba robić to manualnie. Jak jedziemy tylko w 5 osób, to mamy tutaj 658 litrów pojemności bagażnika do linii rolety. Ta roleta wchodzi wtedy tutaj. No tak już zdecydowanie nie postawimy wtedy walizki, bo jak widzicie, ta roleta będzie poniżej. Gdybyśmy zapakowali go po dach, to Toyota podaje, że to będzie 850 litrów. Ale nie w takim położeniu tylnej kanapy. W takim będzie mniej tego miejsca. Ale za to kanapa ma bardzo wszechstronny zakres regulacji, bo można, o proszę, przesunąć ją do tego stopnia, że jak wasze dzieci nie mają nóżek, to będą mogły sobie tutaj siedzieć po turecku. I wtedy macie tego bagażnika jeszcze więcej. Ale my zawsze sprawdzamy bagażniki, kiedy wszystko to jest w maksymalnie komfortowym położeniu, czyli odsunięte do końca do tyłu i jeszcze mamy pochylone tutaj oparcia tej kanapy. I co teraz? Tu jeszcze jakieś drobne plecaczki, tutaj jeszcze wejdą nam jakieś kabinówki. Jakbyśmy sobie położyli w ten sposób walizki, to zobaczcie, tu nam jeszcze bez problemu wchodzi trzecia. Zobaczcie, na upartego tu weszłaby czwarta, której ja już nie mam. I tutaj jeszcze wchodzą nam mniejsze walizeczki, plecaczki, cokolwiek. Widoczność przez tylną szybę nadal mamy do tyłu. Gdybyśmy nie mieli, to mamy cyfrowe lusterko i wówczas z kamery obraz jest wyświetlany na tym lusterku. No i oczywiście zamyka się bez najmniejszego problemu. Gorzej, gdy będziemy musieli się przemieścić w osób 7, czyli postawić... tak od razu nie postawię. Najpierw muszę wyprostować trochę, oparcia przynajmniej drugiego rzędu. Więc trzeba przyjść, pociągnąć wajchę, pociągnąć za sznurek, pociągnąć za drugi sznurek. To jeszcze można pochylać, zobaczcie. No, to wymyślono fajnie. No, ale przecież nie usadzicie tutaj nikogo, żeby siedział tak jakby jak na ławce w parku, więc trochę trzeba to pochylić. I jak troszeczkę nawet pochylimy, to jest tutaj, powiem wam, przyzwoita ilość miejsca na jedną walizkę. Ale jeżeli te 7 osób chciałoby zabrać kabinóweczki, to proszę bardzo. Takich kabinówek tutaj wejdzie, słuchajcie, tu są 2 przy tej części. 2, 4, 5 bez najmniejszego problemu. 5 kabinóweczek wchodzi do Highlandera, przepraszam. Jak chcielibyście pojechać nim na weekend na przykład w 6 czy w 7 osób. Nie no, bez problemu się jeszcze wtedy zamyka. Pytanie, jak w tym trzecim rzędzie siedzeń będzie z miejscem. Najroślejszy ze wszystkich pasażerów siada z przodu. O, fotel pasażera ma już regulację wysokości. Zmiany. Za mną siada drugi, też nie mały, ale powiedzmy, że musi dbać o tych z tyłu. No to dobra, przesuwa sobie w ten sposób kanapę. Do tego miejsca ma powiedzmy tyle, nie? Na kolana. O, tak odsunę troszkę, o. Też dosyć pionowo ustawione siedzisko, żeby miejsca na kolana z tyłu było więcej. No i problem jest jedynie tutaj nad głową. Na stopy jest dużo miejsca pod fotelem, na kolana znośnie. Mogę tak kawałek dalej pojechać, chociaż nie będzie to oczywiście jazda w stylu gabinetów z spa, bo tego miejsca jest tutaj nie za dużo w tym momencie. No i najgorzej to, tak jak mówię, tutaj nad głową, bo walę głową przez szklany dach tutaj w to. Plus za to, jak składa się ten fotel, bo oprócz tego, że się pochyla oparcie, to jeszcze cały jedzie do przodu, w związku z czym otwór tutaj jest naprawdę niezły. No i mogę teraz tylko już wbić sobie zęby w kolana i tak jechać w ten sposób. A tak serio to
weźcie pod uwagę, że chłop taki jak ja ma 1,95 cm, więc nie jest to definitywnie miejsce dla niego. Ale jak tak sobie usiadłem w ten sposób i to odsunąłem, to zobaczcie jeszcze, ile ja mam tutaj miejsca w tym momencie na kolana. Więc przestrzeni tu jest zaskakująco dużo. Mniej nad głową, no i teraz siedzę też pionowo bardzo. Jak sobie to pochylę, to powiem Wam, że nawet mogę tutaj kawałek jechać, te kilkadziesiąt kilometrów do znajomych, na przykład na imprezę, albo wracać z tej imprezy, leżąc sobie w ten sposób, spokojnie mogą mnie wieść, wtedy już jest mi obojętne, jak dużo jest tutaj miejsca, a raczej jak mało. Natomiast jeżeli tu chcecie wieść na przykład dwoje dzieci, to jest zajebiste rozwiązanie. Takich 10, 11, 12, a może 13-latków, którzy mają w okolicach 1,50 m, 1,60 m, nie potrzebują już isofixów, a więc nie potrzebują też fotelików i tutaj wtedy to są naprawdę idealne miejsca dla nich. Minus, nie możecie tu wpiąć fotelików, bo tych isofixów nie ma. Kolejny minus taki, że ta kanapa ma strasznie dziwnie jest skonstruowana, bo zobaczcie, tu jest szeroko, czyli jest taka w proporcjach 40-60 dzielona. Gdyby to były dwa niezależne fotele i między sobą tutaj miały przestrzeń, to jeszcze przecież moglibyście tutaj położyć sobie na przykład dwie walizki albo przewieźć dłuższe przedmioty. Ten sam problem dotyczy tej kanapy. W takim wielkim, długim aucie 5-metrowym jedna i druga kanapa nie są dzielone w proporcjach 40, 20, 40, ani nie mają żadnego rękawa na narty, żebyście mogli przewieźć dłuższe przedmioty. To jedzie do tyłu, to jedzie maksymalnie do tyłu, to jedzie maksymalnie do tyłu. O! I teraz, jak to wszystko jest odjechane do tyłu, to ja tutaj mogę sobie jak król podróżować. Król ma miejsca na nogi w tym momencie, w cholerę miejsca nad głową, w cholerę miejsca tutaj, jeżeli chodzi o łokcie. Ma nawet firaneczkę, którą może sobie zasłonić. Ma dwa gniazda USB-C i w którymś z odcinków zwróciliście uwagę, że one celowo są tutaj przysłonięte w ten sposób takimi klapkami, co może nie jest zbyt estetyczne, ale przynajmniej zapobiega dostawaniu się piachu i każdego innego brudu tam do środka. I ta teoria do mnie przemawia, szczególnie jak bachorstwo tutaj siedzi, które kompletnie ma w poważaniu całkowicie to, jaką czystość po sobie zostawi, czy wchodzi w ubłoconych butach, czy wchodzi w czystych butach. Więc jeżeli o to chodzi, to naprawdę jest tutaj bardzo very good. A, to jest chyba do kamery którejś, tak? Jest podgrzewanie tylnej kanapy w 3 stopniach zewnętrznych skrajnych siedzisk. Tego nie było w poprzedniku przedliftowym. Natomiast zobaczcie, nadal jak się ładnie rusza ta konsola się tutaj centralna. Nawiewy też tutaj w suficie są wmontowane i z takimi rzeczami, jak macie dzieci, trzeba uważać, czyli nie nastawiać na czółeczko tutaj, jak jedzie Nygus, bo potem jest dużo jeżdżenia po lekarzach i leczenia zatok na przykład. Podłokietnik jest otwarte uchwyty na kubki, nic innego tutaj nie wymyślimy, nie znajdziemy. Dwa isofixy w całym aucie dużym 7-osobowym. Są tylko dwa isofixy. Kupujecie takie auto przecież z myślą o dzieciorach, bo narobiliście se tych dzieciorów. No i macie tylko niestety dwa isofixy, bo ani tu nie ma na środkowym fotelu trzeciego isofixa, ani na tylnej ławce też ani jednego isofixa. Wykonanie? Tu miękko, tutaj miękko, a cała reszta to plastik. Tutaj jest drewno, podobna taka okleina, ale strasznie razi swoją plastikowatością. No nie jest to prawdziwe drewienko i to widać na pierwszy rzut oka, a już jak popukacie, to już widać i czuć tym bardziej. Duże kieszenie w drzwiach, fajnie zagospodarować można je buteleczkami, wrzucić tam kupę pierdół, nawet butelka 1,5 litrowa tutaj bez problemu wchodzi dzięki temu przetłoczeniu w tym miejscu. To samo tutaj w przednich drzwiach, tutaj dopiero pojawia się plastik, tutaj jest miękkie, tu jest miękkie, ładne, fajne prawdziwe przeszycia, a nie plastikowe, nie z wtryskarki i to lubimy. To samo tutaj na desce rozdzielczej, to nie jest skóra, tylko to jest miękki materiał, taki coś a la guma, ale bardzo fajna, przyjemna w dotyku i ona ma też prawdziwe przeszycie, a nie takie z wtryskarki, co się zdarza. Co ciekawe, o ile ten element drewnopodobny jest plastikowy i to już widać, to ten element tutaj
Sprawia wrażenie, jakby był zrobiony z prawdziwej stali jakiejś szczotkowanej albo takiego arakarbonu. Jest bardzo już fajny w dotyku i przyjemny, ładnie wygląda i trochę szkoda, że dokładnie czegoś takiego nie zastosowano tutaj na tych drzwiach. Nowością oprócz lakieru zielonego jest taka orzechowa tapicerka zrobiona z prawdziwej skóry, perforowana i akurat naprawdę ma ładną fakturę, ładne te przeszycia, tu duże rąby, ta perforacja też jest w takich rąbach, w takich kwadracikach. No wygląda to wszystko naprawdę estetycznie, ładnie, jest przyjemna, jest prawdziwa przede wszystkim i to czuć nawet pod ręką, jak jej dotykacie, jest miętka. Do koloru tapicerki na fotelach ładnie bardzo nawiązuje. Tutaj taka tapicerka też przyjemna w dotyku, o identycznym kolorze na desce rozdzielczej, przez całą szerokość pociągnięta, bo nawet jest tutaj ten kolorek po lewej stronie kierownicy. Wydaje mi się, że poprawiono materiały wykończeniowe niektóre, bo wszystko to jest naprawdę miękkie, fajne i przyjemne w dotyku. Nawet to korytko tutaj przed pasażerem jest fajnym takim gumowanym materiałem wyłożone, dzięki czemu nic tam nie powinno przede wszystkim hałasować, jak będziemy jechali. O, widzicie, to nie jest plastik, tylko to jest taki materiał gumopodobny. Skoro jesteśmy przy podłokietniku, to przedziwnie się otwiera, bo nie leci do góry, tylko to jest taka roletka i ona wjeżdża tam z tyłu. No niestety to w pewien sposób ogranicza dostępność do tego podłokietnika, ale z drugiej strony nie walicie łokciem tutaj w to, co się otworzyło. I jeżeli chcecie tam głębiej coś przewozić i do tego się dostać, no to niestety wtedy trzeba najpierw wyjąć to korytko, a to korytko nie wychodzi tak łatwo, tylko trzeba je delikatnie przekrzywić, ale wtedy tutaj macie drugi bagażnik de facto, tak duży jest ten podłokietnik. Niestety cały jest wyłożony plastikiem i od spodu, i po boczkach, więc tam akurat wszystko, co jest metalowe, co jest z twardego plastiku, będzie hałasowało. Konsola centralna tutaj też wyłożona tym drewnopodobnym materiałem i akurat tutaj mi on pasuje, a pasuje mi z tego względu, że nie będzie widać na nim kurzu i nie będzie widać na nim rys, tak jak na przykład byłoby zdecydowanie widać na piano. Intuicyjność obsługi, praktyczność na bardzo dobrym poziomie, bo panel klimatyzacji mamy klasyczny, pokrętełka, które pokazują nam na wyświetlaczach temperaturę, wszystko, czy ogrzewanie szyb i lusterek bocznych, czy podgrzewanie przedniej szyby, czy włączanie klimatyzacji na tył, wszystko odbywa się intuicyjnie i przyciskowo. To, co się zmieniło w wersji poliftingowej, to zmienił nam się ten ekran multimedialny i w ogóle wszystkie multimedia. Mamy Apple CarPlay, Android Auto bezprzewodowe. Mamy tutaj już naprawdę mnóstwo fajnych rozwiązań. Wszystko to oczywiście jest zapożyczone z innych Toyot, z innych Lexusów. Działa szybko, działa sprawnie, działa bardzo intuicyjnie. Jest po polsku, więc nie nastręcza absolutnie żadnych problemów z obsługą. Co więcej, mamy tutaj OTA, czyli już automatycznie się wszystko aktualizuje, i mapy, i na przykład systemy bezpieczeństwa, i same multimedia. Mamy nawigację online, a jak nie ma zasięgu, to mamy nawigację taką offline, z której możemy korzystać, więc są wszystkie te nowinki, które mieć powinniśmy już dzisiaj w nowoczesnym samochodzie. To, co jeszcze mamy, to mamy cyfrowe zegary w wersji na 2024 rok, które oczywiście można sobie konfigurować tak, jak nam pasuje, zmieniać sobie to, co jest wyświetlane po prawej, po lewej stronie, zmieniać sobie kolorystykę całego wyświetlacza, uzależniać sobie to wszystko od tego, w jakim trybie na przykład jedziemy. O, tutaj będzie więcej czerwonego na przykład. W fajnym miejscu umiejscowiona ładowarka indukcyjna, bo i widzicie dobrze telefon i nie przesuwa się, bo to wszystko jest nie dość, że podgumowane, to jeszcze takimi rantami tutaj zabezpieczone. Ładuje całkiem nieźle, 2 gniazda USB-C, jedno klasyczne gniazdo i jeszcze gniazdo zapalniczki. Jak nie chcecie ładować na indukcyjnej, to wrzucacie go sobie na przykład tutaj, choć wtedy w P troszkę przysłania go skrzynia biegów, ale jak weźmiecie w D, to jest łatwo dostępny, można wyjąć, włożyć. Na stałe zamontowane 2 uchwyty na kubek i tu też parę przycisków do podstawowych trybów jazdy, choćby do wymuszania EV Mode, czyli trybu wyłącznie elektrycznego, albo do zmiany trybów. Mówiąc krótko, nie jest zbyt finezyjnie, ale jest bardzo praktycznie, ergonomicznie i mogą drażnić jedynie niuanse, takie jak na przykład ta drewnopodobna okleina, która jest plastikowa, po prostu już wygląda jak plastikowa. To, że ta konsola centralna tutaj trochę się rusza, chociaż zobaczcie, w tej części prawie się nie rusza, a rusza się ten tutaj podłokietnik głównie z tyłu, ale na przykład boczki są fajnie obite też takim miękkim materiałem jak tutaj, więc i jest dobrze to wyprofilowane, więc jak trzymacie w ten sposób kolano, to nic nie powinno Was boleć. Tak, wiem, że uwielbiacie ten dźwięk. Wszyscy. Bez wyjątku. O,
I to jest pierwszy problem. Słyszycie ping, ping, ping. Obowiązkowy od jakiegoś czasu system ostrzegającym o przekroczeniu prędkości. Nawet na 50, jak 51 wskakuje, to słyszycie brzęczyk. I jest to strasznie irytujące, szczególnie w momentach, kiedy źle odczyta znak. Czyli na przykład jedziecie sobie autostradą albo drogą ekspresową, a on myśli, że jest ograniczenie do 90 i wtedy co chwilę ping, ping, ping. I teraz w niektórych samochodach, żeby to wyłączyć, to wystarczy pstryk, jeden przycisk. Tutaj nie można tego zrobić z ekranu multimedialnego, ale trzeba sobie pogrzebać, o tutaj, włączyć to, komputer pokładowy, znaleźć RSA, wyłączyć RSA, ale przy kolejnym uruchomieniu silnika znowu to się włączy. Nie mamy tutaj żadnej skretnej osi, aktywnego zawieszenia z możliwością utwardzenia amortyzatorów, nie ma tutaj progresywnego układu kierowniczego, po prostu samochód, jak go inżynierowie stworzyli naście czy 10 lat temu i tak to ma działać tutaj w Toyocie. To, co się zmieniło i wyraźnie to czuć, chociaż Toyota się tym nie chwali, to zmieniły się nastawy zawieszenia. Ten Highlander, którym jeździliśmy 3 czy 4 lata temu, był zestrojony pod względem zawieszenia zdecydowanie w stylu amerykańskich SUV-ów, czyli miękki, taki wręcz bujający. Jechało się nim trochę, pod względem charakterystyki jazdy, przypominał trochę płynięcie po wzburzonym morzu kutrem rybackim. Po prostu bujało i to solidnie. Tutaj jest już zdecydowanie inaczej. Tak jak mówię, Toyota się tym nie chwali, ale moim zdaniem zmieniła tutaj nastawy zawieszenia, albo pojawiła się sztywniejsza charakterystyka amortyzatorów, albo nawet z twardszej gumy są wszystkie elementy gumowe w wahaczach, bo prowadzi się zdecydowanie pewniej, mniej buja, a jednocześnie, tak jak pojechaliśmy po tej drodze, to świetnie wybiera te nierówności. I co ważne, cicho, bo ile silnik przy mocniejszym przyspieszaniu rzeczywiście słychać w połączeniu ten ze skrzynią ECVT, bo on utrzymuje te wyższe obroty, ale to też nie jest taki bardzo drażniący dźwięk, o tyle z zawieszenia nie dochodzą absolutnie żadne niepokojące dźwięki i hałasy. I za to naprawdę spory plus i generalnie za to, że właśnie zmieniono tę charakterystykę prowadzenia bardziej na europejską. Ten silnik elektryczny, który tutaj jest przy tym silniku spalinowym, ma prawie taką samą moc jak spalinowy, bo 182 konie versus 192, ale większy moment obrotowy. I efekt jest taki, że podczas przyspieszania faktycznie czujecie, że ciągnie go elektryka. Głównie elektryka. Niemniej, gdybyście próbowali przyspieszać od 0 do 50 na przykład wyłącznie w tym trybie elektrycznym, to będzie to mało wykonalne. A czy to będzie wykonalne? Tylko że no wtedy utworzy się za Wami kolejka składająca się z 200 samochodów. Ta elektryka ma głównie go tutaj wspomagać, ale też czuć, że to nie jest hybryda 5. generacji, tylko tej 4. generacji, w związku z czym ta elektryka ma tutaj mniej do powiedzenia niż w nowszych Toyotach, ale też lżejszych, gdzie czujecie, że więcej do powiedzenia ma ten elektryk i to on głównie odpowiada przy niskich prędkościach za napędzenie samochodu. Dynamiki przy takiej normalnej jeździe mu nie brakuje. Oczywiście to nie jest samochód, który ma 400 koni mechanicznych, który robi setkę w 5 czy 0,6 sekundy i nie będziecie się ścigali z hot-hatchami nawet spod świateł. Natomiast jak jedziecie normalnie, to fajne jest to, że nie ma tutaj żadnego opóźnienia pomiędzy skrzynią biegów a tym silnikiem spalinowym, że tylko kładziecie nawet w trybie eko nogę na pedale gazu i samochód od razu zaczyna jechać do przodu. Wydaje mi się też, że delikatnie ograniczono jego apetyt na paliwo w porównaniu z samochodem sprzed 3 czy 4 lat, bo tak jakby tak z litr było niższe to spalanie, czyli tak jakby poprawiono tutaj trochę działanie na przykład przekładni hybrydowej, że jest bardziej wydajna i w związku z tym to zużycie paliwa, ta konsumpcja jest nieco przyzwoitsza. Można sobie wymusić tryb elektryczny, o tutaj takim przyciskiem EV Mode, ale on przy 70 na godzinę jeszcze nie działa. Przy 62 też jeszcze nie działa. Zaczyna działać poniżej 60 km na godzinę, czyli do 60 na godzinę możecie jechać wyłącznie w trybie elektrycznym. O, teraz 61 już się tryb elektryczny wyłączył. Dobra, włączmy go jeszcze raz. Zobaczcie, jedziemy 60 na godzinę i zobaczymy, ile tak ujedziemy. Tutaj Wam pokazuję, widzicie, jest EV Mode i tryb EV, jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Tutaj jeszcze możemy sobie zrobić podgląd, przepływ energii. O, widzicie, tylko z elektryka leci naprzód.
58, 59. Jedzie cały czas wyłącznie na elektryce, więc nie jest źle. Rozpędzenie się od zera do tej prędkości niestety może być problematyczne. Jeszcze raz przekroczyłem 60 na godzinę, ale jedzie, już z kilometru jechał. Tylko na prądzie. Jak plug-in normalnie. I jeszcze doganiamy peleton. Oż ty panie. Wchodzimy w zakręt. Uwaga, przy tej prędkości ograniczenie do 70 na godzinę. No powiem wam, że całkiem niezły ma zasięg wyłącznie na elektryce. W hybrydach rzadko się to zdarza w praktyce, żeby one w ogóle kilkaset metrów przejechały, a tutaj troszkę cierpliwości trzeba. Ja już się denerwuję, już mam wysypkę na plecach, już mnie oblewa zimny pot, już by się Melisa przydała zamiast kawy w kubku, którego i tak nie mam. Silny już wyłączył kamerę, już zgrzyta zębami, a my ciągle jedziemy na elektryce, już ponad 2 km. O! I teraz stwierdził, że niski stan naładowania akumulatora nie pozwala mu jechać już tylko na elektryce. Ale 2 km przejechał, gdzie nie mieliśmy do pełna naładowanej baterii. Myślę, że realnie te 3-4 on będzie w stanie przejechać wyłącznie na elektryce. Ale oczywiście w hybrydach tak się nie jeździ, to bez sensu. Ten silnik elektryczny ma tutaj wspomagać ten silnik spalinowy, niemniej efekt jest naprawdę dobry i tak wygląda wtedy średnie spalanie. 3,1 litra od momentu, kiedy zresetowaliśmy komputer pokładowy. Z doświadczenia wiem, że w mieście będziecie w stanie osiągnąć rezultat, jeżdżąc zupełnie normalnie, nawet w trybie komfortowym, a nie eko, zużycie paliwa na poziomie 6,5-7 litrów. Przy takich drogach, jak tutaj jedziemy, to może być nawet mniej, bo spokojnie takie 5,5 litra spalanie osiągniecie sobie na bocznych drogach. Nie kombinując, nie bawiąc się w doładowywanie baterii, nie jadąc tylko w elektryce, w ogóle nie używając tego przycisku. To jest bajer. Wierzcie mi, że w rzeczywistości w ogóle z tego nie skorzystacie. No co można generalnie powiedzieć o tym aucie? No tak, jak skręcicie kierownicę w lewo, to auto jedzie w lewo. Jak w prawo, to jedzie w prawo. Asystent pasa ruchu działa. Cały czas czuwa w tle. Jak z rzędu kilka razy będziecie próbowali przekroczyć linię, to wyświetli wam tutaj ikonkę kawy i zapyta, czy czasem nie chcecie sobie zrobić przerwy. Toyota. Oczywiście wszystkie te systemy uaktualniono. Toyota Presense najnowszej generacji. Hamowanie, przyspieszanie, pole martwe, podczas cofania sprawdza ruch poprzeczny. To średnie spalanie z tej drogi mieliśmy 3,8. Troszkę oczywiście oszukane przez to, że sobie doładowaliśmy baterię, przez to, że jechaliśmy tylko na elektryce, ale tak jak mówię, 5,5 litra byłoby do osiągnięcia przy takiej normalnej jeździe bez problemu. Natomiast pytanie, jakie będziemy mieli teraz zużycie paliwa? Jak sobie pojedziemy Highlanderem 120. O, tak. To, co też moim zdaniem poprawiono poza zawieszeniem i poza układem kierowniczym, co spowodowało, że lepiej się prowadzi, to też poprawiono wyciszenie. O tym też Toyota głośno nie mówi, ale poprzedniego Highlandera, tego samego, tylko z 3-4 lat, zapamiętałem jako dosyć głośnego. Takiego już od prędkości 100-120 km na godzinę, dającego do zrozumienia, że jedziecie trochę szybciej. Tutaj jest już lepiej. Nie wiem, czy to jest subiektywne odczucie, czy faktycznie tutaj upchano trochę więcej materiałów wygłoszeniowych, ale po pierwsze, szumy wiatru są mniejsze, a po drugie, od kół pochodzą mniejsze hałasy. Teraz jedziemy po betonie, po betonowej części ekspresówki, wjeżdżamy na asfalt i zobaczcie, jeszcze się i to zdecydowanie poprawia. Więc generalnie mam takie wrażenie, że tutaj też dopracowano tę rzecz i to były dwie największe wady tamtego Highlandera, czyli głośność i to bujające w amerykańskim stylu zawieszenie. Tutaj tak jakby to może nie całkowicie wyeliminowano, ale zdecydowanie te parametry poprawiono.
Proszę, średnie spalanie ze 120 na godzinę. 6,5 było przed chwilą, teraz jest 6,4 litra i to się pokrywa z moimi doświadczeniami z ostatnich dni. Jak będziecie jechali dynamiczniej, 140-150 na godzinę, to zużycie paliwa rośnie do około 8 litrów. Niemniej, jeżdżąc sobie w mieszany sposób, trochę miasta, trochę bocznych dróg, trochę tej autostrady, ekspresówki, ale normalnie, czyli nie jakbyście byli pozbawieni jakichkolwiek przyjemności w waszym życiu, naprawdę jesteście w stanie osiągnąć średnie spalanie pomiędzy 7 a 8 litrów paliwa, co uznaję za niezły wynik. I uwaga, dynamiczniejsze przejechanie ronda. To zawsze tutaj robimy. Silny to bardzo lubi, zawsze mnie prosi, żebym tutaj przycisnął. Oczywiście gdzieś tam na końcu pojawia się ta podsterowność. Oczywiście nie jest to SUV, który ma się dynamicznie prowadzić, który został stworzony do tego, żeby jak najlepiej przejechać slalom. Czujecie, że to nadwozie się przechyla, ale z drugiej strony nie działo się tutaj absolutnie nic niepokojącego, przez co oblałby mnie zimny pot. Według Toyoty Highlander robi setkę w 8,3 sekundy, ale taka wersja podstawowa, bo są 4. Nasza nie jest podstawowa, nasza to jest najbogatsza, Executive i jeszcze dodatkowo dowalono jej szklany dach, który swoje waży. Dodatkowo ma jeszcze JBL-a, czyli dodatkowy zewnętrzny wzmacniacz, ten basy, co wydaje, subwoofer, w związku z czym tych kilogramów jest tutaj znacznie więcej. Jeszcze wentylacja foteli, ogrzewane tylne fotele. No, dowalono tutaj dobrych kilkadziesiąt kilogramów, więc w połączeniu ze mną, z kamerkami, z oświetleniem, z silnym, z mikrofonami, to będzie tutaj dodatkowej masy sporo. I jeszcze mamy pełen zbiornik paliwa. Więc absolutnie nie spodziewam się ani trochę 8,3 sekundy. Spodziewam się, że będzie to bliżej 9 sekund. O kurna! Już nie pamiętam auta, które by nam piszczało przy przyspieszaniu. Kurde, ja powiedziałem, że ile? Bliżej 9 sekund? Zobaczcie, nieźle! Ej! I normalnie, słuchajcie, po tym pierwszym piśnięciu czuć, jak mu delikatnie ogranicza moc. 8,69! No może teraz dogrzały się te opony, a spróbujmy. Bo to takie jedno piśnięcie to naprawdę potrafi o 1/10, 0,2 sekundy obniżyć ten wynik. O, było mniej piśnięcia. Trochę inaczej podszedłem do tego przyspieszenia. Bardziej metodycznie. Kurna. 8,54. Dobra, można przyjąć, że Highlander dopasiony w Executive ze wszystkimi bajerami, jakie tylko można w nim zamontować, z dodatkową akcesoryjną matą bagażnika, z gaśnicą, z silnym ze mną, z JBL-em, z kamerami, z lampeczkami, na fulla zatankowany, z dokumentacją moją, z dodatkowymi kluczami, z dokumentami, z kablem do ładowania, z radiem, którym się komunikujemy, z zapachem, który mamy ad Aromacar, oraz z instrukcjami, z takim fajnym kominem Land Cruisera. O! I z czym tu jeszcze? Ze śrubami zabezpieczającymi, z jakąś nierozpakowaną instrukcją obsługi, z mokrymi chusteczkami z lotu. Przyspiesza do setki w 8,5 sekundy, tylko 0,2 sekundy gorzej niż podaje katalog. Kto to nosił? Jakiś pies? Właściwości terenowe? Cóż. No wiecie, no jak zjedziecie po prostu tam, gdzie jest nierówno, to pojedziecie, nie? O, tak jak teraz na przykład. Ale jak chcecie bardziej sprawdzić sobie, jakie ma właściwości terenowe, to możecie sobie wejść w stary test Highlandera. Tutaj jak cykniecie i sobie obejrzycie, tam pojechaliśmy nim w prawdziwy teren. Ile to kosztuje? Podstawowa wersja Comfort, ona się pojawiła niedawno, kosztuje 261 000 złotych. Potem jest Prestige i jest nasza, czyli Executive. Wyjściowo ten Executive to 290 parę tysięcy złotych. Tutaj jest dołożony JBL za 7 i jest dołożony szklany dach za 7. Razem wychodzi 310 000 złotych. Ale dostajecie rzeczywiście
full wyposażenie. Nie tylko 3 rzędy siedzeń, ale wentylację tych foteli, elektryczną regulację i pamięć, cyfrowe zegary, ekran multimedialny, ładowarkę indukcyjną, wszystkie absolutnie systemy wsparcia, cyfrowe lusterko, jak zapakujecie dach po sufit, to wtedy wszystko w nim widzicie, proszę bardzo, jak na cyfrowym wyświetlaczu, a tak widać normalnie jak w normalnym lusterku. Jeszcze można sobie tu oczywiście to wszystko skonfigurować. Do tego naprawdę bardzo przyzwoite wykonanie. Mam wrażenie, że jest lepiej niż w tym Highlanderze sprzed 4 lat. Gdzieś tam po drodze pewne rzeczy udoskonalano. Lepsze jest też to zawieszenie, lepszy jest układ kierowniczy, lepsze jest moim zdaniem wyciszenie. Oczywiście ten samochód nie budzi emocji podczas jazdy. No jest po prostu w jeździe nudny. Naprawdę jadę nim 120 i chce mi się zdrzemnąć. Ale to też świadczy o tym, że się przyzwoicie prowadzi, że jest cichy, że jest komfortowy, że po prostu wsiadacie w niego i odpoczywacie. I dokładnie trochę taki jest Highlander. Wielki, przestronny, ogromny plus za przestrzeń na tylnej kanapie, za dodatkowy rząd siedzeń, który nie jest tylko prowizoryczny, tylko naprawdę 2 dzieci pomieści bez większego trudu. To, że nawet przy 7 pasażerach wrzucicie do bagażnika kilka kabinówek. To, że jak jedziecie w 4 czy w 5, to macie do dyspozycji ogromny, po prostu ogromny bagażnik, który łatwo jest zagospodarować. I jako samochód duży, rodzinny, dla sporej rodziny, nawet niekoniecznie 7-osobowej, bardzo, naprawdę bardzo dobra alternatywa i uważam, że ta cena za niego, biorąc pod uwagę jego gabaryty i to, co sobą oferuje, wcale nie jest przesadzona, jak na współczesne realia.